dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń opowiemy o kursie tworzenia gier Metaverse organizowanym przez Polygon Games. Wspomnimy o airdropie tokenów mHunt oraz poinformujemy o najnowszej implementacji Walla Wallet na sieci Hedera. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Nowa para handlowa jest dostępna na Kanga Exchange. Na polską giełdę została dodana para handlowa BAT do USDT. Polygon Games ogłasza pierwszy pełnoprawny kurs tworzenia gier Metaverse. Kurs będzie przeprowadzany przez profesjonalistów z branży. Uczestnicy kursu stworzą własną grę w Sandbox Metaverse w zaledwie 2 miesiące. Więcej informacji o wspomnianym kursie znajdziecie na stronie polygon.games. Huobi organizuje giveaway w wysokości $1000. Konkurs polega na stworzeniu memów z nowym logo Huobi. Dodatkowo należy obserwować profil Huobi na Twitterze oraz podać dalej tweeta konkursowego. 20 zwycięzców zostanie ogłoszonych 30 listopada. Binance przypomina, że ich klienci VIP mogą cieszyć się ekskluzywną obsługą klienta i całodobowym wsparciem K-Account Coverage. MetaShutter organizuje pierwszy airdrop dla swojej społeczności. Więcej szczegółów dotyczących tego airdropu znajdziecie na stronie Gleam.io. Link do formularza konkursowego zostawiamy w opisie filmu. Mintbase wspólnie z NIR Protocol sfinansuje 18 projektów w 2022 roku. Pierwszych 6 zespołów zostało przedstawionych w zeszłym tygodniu. W artykule załączonym do tweeta Mintbase oraz NIR Protocol przedstawiają kolejne 6 projektów. Extras informuje, że obsługa stakingu dla sieci Hedera jest aktywna. Takie działanie umożliwi instytucjom udział w stakingu natywnego tokena protokołu Hebar. AT Markets we współpracy z BC View Group zapewni pierwszą w swoim rodzaju ofertę za pośrednictwem usługi portfela stakingowego. Block Games nawiązuje współpracę z Polygon i Polygon Studios. Uzasadnienie wyboru tej sieci zostało zawarte w artykule na Medium Block Games. W zeszłym tygodniu Lido przekroczyło granicę 100 000 unikalnych deponentów ETH. Lido dziękuję wszystkim za wiarę w ten projekt oraz za wkład w bezpieczeństwo i siłę sieci Ethereum. Axelar USDC jest już dostępny na platformie C14. Użytkownicy w USA i Brazylii mogą już kupować AX USDC w sieci głównej Evmos za pośrednictwem widgetu C14. Polygon stwierdza, że Afryka jest gotowa na rewolucję technologiczną. CV Labs rozpoczyna współpracę z projektem Polygon w celu wspierania rozwoju technologii blockchain na kontynencie afrykańskim. Afryka ma ogromny potencjał dla technologii blockchain ze względu na swoją młodą populację, rozwijający się sektor technologiczny oraz potrzebę większej przejrzystości i odpowiedzialności. Uniqli informuje o otrzymaniu kilku zapytań od twórców, którzy wciąż są w trakcie zakładania sklepów. Twórcy prosili o przedłużenie konkursu, Uniqli zgodziło się na tą prośbę. Nowy deadline został ustalony na 19 grudnia. Przypomnijmy jeszcze raz zasady. Należy założyć dowolny typ sklepu za pomocą Uniqli Store Generator do 19 grudnia. Większość kreatywnych sklepów zdobędzie nagrody. Wszystkie szczegóły zostały zawarte w artykule na Medium Uniqli. Wczesny dostęp do stakingu Chainlink V0.1 zostanie uruchomiony na sieci głównej Ethereum 6 grudnia o godzinie 18 czasu polskiego. Wszelkie szczegóły dotyczące wprowadzonej aktualizacji znajdziecie na stronie Chainlink. Gemfree Awards ogłasza rozpoczęcie współpracy z Market Across. Współpraca ta ma zapewnić najlepszą możliwą ekspozycję wydarzenia Gemfree Awards. Polygon wita Magic Eden w swoim ekosystemie. Magic Eden to wiodący międzyłańcuchowy rynek NFT. Magic Eden dokonuje integracji z siecią Polygon, aby przyspieszyć rozwój ekscytujących gier opartych na technologii blockchain i wejście w światowy trend Web3. Hebar Foundation ogłasza, że Walla Wallet uruchomiło najnowszą implementację swojego natywnego portfela mobilnego na sieci Hedera. W ramach tej aktualizacji użytkownicy uzyskają dostęp do nowej galerii NFT. Dzięki tej dodatkowej obsłudze Walla Wallet umożliwia twórcom zaprezentowanie pełnego spektrum narzędzia Hedera NFT. Celo we współpracy ze StakeDAO oraz Stake Capital Group wdraża Cool Finance. Takie działanie pomoże promować adopcję kryptowalut w świecie rzeczywistym. Crypto Mayhem zapowiada wczesny dostęp do swojej gry Top Down Shooter. Szczegóły aktualizacji 1.13 zostały opisane na Medium tego projektu. Cyfryzacja na świecie z roku na rok coraz bardziej postępuje. Na świecie nie ma praktycznie żadnego państwa, które nie miałoby styczności z nowymi technologiami, takimi jak blockchain czy Web3. Mimo wszystko kwestia ochrony prywatności pozostaje wciąż znaczącym problemem, z którym musi się mierzyć rynek technologiczny. Cardano jednak postanowiło zmierzyć się z tym wyzwaniem i dostarczyć na rynek gotowe rozwiązanie w postaci nowego łańcucha bloków.
Charles Hoskinson podczas ostatniego wydarzenia, które miało miejsce na Uniwersytecie w Edynburgu, przekazał, że Cardano wprowadzi na rynek nowy token. Token ma nazywać się Dust i jego funkcją ma być zarządzanie oddzielnym i skoncentrowanym na prywatności ekosystemem. Deweloperzy zakładają, że nowy blockchain Cardano nazwany Midnight będzie stanowił ulepszoną wersję poprzednich projektów skoncentrowanych na prywatności. Midnight docelowo ma zapewnić osobom fizycznym, firmom i programistom prywatność oraz bezpieczeństwo ich danych handlowych oraz osobowych. To nie koniec nowości z obozu Cardano. Emurgo, czyli partner finansowy wspierający ten ekosystem, ogłosił wprowadzenie na rynek regulowanego przez Cardano stablecoina o nazwie USDA. Ma on pojawić się na rynku na początku 2023 roku. USDA będzie pierwszym projektem skupionym na stablecoinach w ramach Cardano. Token USDA będzie również w pełni wspierany aktywami fiducjarnymi. Tworzone przez fanów serwery RP dla Grand Theft Auto 5 cieszą się sporą popularnością. Problem w tym, że ich twórcy zaczęli jakiś czas temu stawiać na rozwiązania, które umożliwiały im zarobek. W efekcie Rocket Games wprowadza parę zakazów. Zabroniono np. prowadzenie serwerów RP dla GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2, które obejmują m.in. płatne lootboxy, czyli pojemniki zawierające losowe produkty. Również zabronione jest wykorzystywanie kryptowalut oraz technologii NFT. Cena tokena BNB załamała się zarówno z poziomego, jak i diagonalnego poziomu wsparcia. Bezpośredni trend jest wciąż niedźwiedzi. Pomimo znacznego wzrostu cena BNB nie zdołała wybić się powyżej długoterminowego obszaru oporu na $350. Zamiast tego została odrzucona i utworzyła długi górny knot. Co więcej, tygodniowy RSI spadł poniżej 50, co jest oznaką niedźwiedziego trendu. Analiza techniczna z dziennego przedziału czasowego pokazuje, że cena BNB spadła od osiągnięcia szczytu na poziomie $398,3 w dniu 8 listopada. Spadek był gwałtowny, tworząc bardzo długi knot górny, który jest oznaką presji sprzedaży. Analiza techniczna z wykresu dziennego pokazuje, że BNB załamał się z rosnącej linii wsparcia w dniu 27 sierpnia, chociaż później znacznie wzrósł. Zatwierdził linię jako opór w dniu 8 listopada. Wygenerowało to długi górny knot i zapoczątkowało obecne spadki. W dniu 21 listopada cena Binance Coina załamała się z horyzontalnego obszaru przy $262, który ma teraz stanowić opór. Był to kolejny z wielu niedźwiedzich sygnałów. Ponadto dzienny RSI spadł poniżej 50 i nie wygenerował żadnej byczej dywergencji. Tak więc kontynuacja spadku w kierunku $230 jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. Akcje amerykańskiej platformy przeznaczonej do handlu kryptowalutami Coinbase, notowanej na Nasdaq, spadły do najniższego poziomu od ich wylistowania na tej giełdzie. Ma to związek z bestią utrzymującą się na rynku kryptowalutowym oraz panującym negatywnym sentymentem wśród inwestorów. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs Bitcoina ustanowił nowy, tegoroczny dołek w okolicy $15,5 tysiąca za monetę. Spółka stojąca za znaną amerykańską giełdą kryptowalut nie radzi sobie dobrze podczas trwającej kryptozimy. Cena akcji Coinbase spadła do wartości około $41,23. W swoim szczytowym momencie akcje Coinbase kosztowały $342,98. Choć spółka ta próbowała wykorzystać upadek FTX, by samemu zaprezentować się jako wiarygodna, scentralizowana giełda, nie zatrzymało to spadków. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!